6 najgorszych pamiątek z Wietnamu. Dlaczego nie warto przywozić z Wietnamu kawy, przypraw, ubrań, czy chociażby napoju z kobrą lub skorpionem? Oglądaj materiał. Wszystko wytłumaczę. Mieszkam w Wietnamie od 6 lat, dlatego do każdej złej pamiątki podam dużo lepszą alternatywę. A jeśli planujesz pobyt w Hanoi, Saigonie albo w Sapa, to koniecznie oglądaj materiał do końca. Tam będzie naprawdę najgorsza możliwa pamiątka z wakacji w Wietnamie. Pamiątką, której lepiej nie kupować w Wietnamie, jest butelka z kobrą, skorpionem albo innym wężem w środku. Dlaczego nie kupować takich pamiątek? Po pierwsze, kobra jest gatunkiem chronionym, więc za próbę wwiezienia napoju z kobrą możecie mieć duże nieprzyjemności na lotnisku. Na lotnisku Chopina znajdziecie całą gablotę skonfiskowanych pamiątek wykonanych właśnie z chronionych gatunków zwierząt. Po drugie, napój z kobry nie ma żadnych cudownych właściwości. Po trzecie, smakuje naprawdę okropnie. Jest bardzo niesmaczny, więc po co nam pamiątka, z której nie skorzystamy? Zamiast napoju z kobrą czy skorpionem, lepiej przywieźcie to. Napój z ptasich gniazd. Po pierwsze, jest dużo tańszy od napoju z kobrą. Po drugie, możemy go bez problemu przewozić do Polski. Po trzecie, jest równie egzotyczny. A po czwarte, bardzo smaczny i podobno według Wietnamczyków zdrowy. Napój ten wykonuje się z gniazd jeżyków, niewielkich ptaków podobnych do jaskółek. Kiepskim pomysłem na pamiątkę z Wietnamu są koszule. Pomimo tego, że przechadzając się czy to po ulicznych targowiskach, czy po sklepach nastawionych na turystów, znajdziecie naprawdę duży wybór ciekawych wzorów, to kupno koszuli na pamiątkę nie jest dobrym pomysłem. Pół biedy, jeżeli chcesz kupić koszulę dla siebie. Przecież możesz ją przymierzyć, ale sprawa komplikuje się, jeżeli chciałbyś czy chciała obdarować koszulą znajomego. A to dlatego, że koszule w Wietnamie szyte są głównie pod Wietnamczyków. Wietnamczycy są dużo drobniejszej budowy od nas, więc jeżeli planujesz obdarować wietnamską koszulą postawnego, barczystego mężczyznę, może się okazać, że ta koszula jest zbyt krótka albo zbyt ciasna. Co zrobić, żeby kupić koszulę na pamiątkę, która będzie leżała jak ulał? Prosta sprawa. Jeżeli podróżując po Wietnamie planujesz wizytę w Hoi An, znanym jako mieście krawców, zamów tam koszulę szytą na miarę. Poproś znajomego czy bliskiego, żeby przesłał swoje wymiary, a krawcy w Hoi An w 1, góra 2 dni za około 30-40 zł uszyją piękną koszulę, która będzie leżała jak ulał. Przyprawy to bardzo kiepski pomysł na pamiątkę z Wietnamu. Oczywiście mam na myśli gotowe mieszanki przypraw z supermarketów. Dlaczego? Dlatego, że Wietnamczycy lubują się w glutaminianie sodu i większość gotowych mieszanek ma go naprawdę mnóstwo, co nie tylko może wpływać na zdrowie, ale przede wszystkim źle wpływa na smak gotowanych dań. Co przywieźć zamiast gotowych mieszanek przypraw z Wietnamu? Według mnie najlepiej przywieźć świeże składniki przypraw w całości, na przykład anyż czy goździki, ponieważ przyprawy w tej formie najdłużej zachowają pełnię smaku i pełnię aromatu. Oczywiście jest pewien minus, musicie je samodzielnie mielić na bieżąco przed użyciem w kuchni. Jeżeli nie chcecie tego robić albo nie przepadacie za gotowaniem, a chcielibyście w Polsce delektować się smakami kuchni wietnamskiej, polecam naturalne mieszanki przypraw. Tutaj mieszanka przypraw do wołowej zupy pho. Co znajdziemy w środku? Zero proszków, tylko czyste przyprawy. Znajdziemy tutaj anyż, znajdziemy tutaj na przykład kmin
i inne składniki. Ani grama glutaminianu sodu. Złym pomysłem na pamiątkę z Wietnamu jest sos rybny. Dlaczego? Już mówię. Po pierwsze, sos rybny smakuje naprawdę źle. Oczywiście pół żartem, bo w odpowiednich daniach może być naprawdę ciekawą przyprawą. Ale po pierwsze, sos rybny nie tylko źle smakuje, ale również bardzo intensywnie pachnie. Gdyby wylał się w waszym bagażu, bagaż będzie do wyrzucenia. A ponadto sos rybny bez problemu kupicie w Polsce. Nawet jeżeli mieszkasz w bardzo małej miejscowości i nie ma tam takich produktów, znajdziesz go w internecie. Co przywieźć zamiast sosu rybnego? Według mnie lepiej kupić dobrą książkę kucharską z przepisami kuchni wietnamskiej. Dzięki temu będziesz mógł czy mogła odtwarzać przepisy ulubionych dań z Wietnamu. Takie książki kucharskie znajdziecie w większych wietnamskich księgarniach lub jeśli planujecie dłuższy urlop, możecie je nawet zamówić przez internet. W tej książce kucharskiej znajdziemy przepisy na wszystkie sztandarowe wietnamskie dania. Zupę pho, kanapkę banh mi i inne przysmaki, które będziecie kosztowali podczas urlopu. Przepisy są bardzo proste, a większość składników dostępna w Polsce. Wietnam to po Brazylii drugi największy producent kawy na świecie. W uprawach kawy w Wietnamie dominuje odmiana robusta. Ale nigdy nie kupuj na pamiątkę kawy. Oczywiście mam na myśli kawę instant. Nie kupuj kawy instant. Ta jest wykonywana z bardzo kiepskiej jakości ziaren, a w zasadzie z tego, co zostanie po zmieleniu ziaren na porządną kawę. Zamiast kawy instant kup sobie dobrą wietnamską kawę robusta, najlepiej w ziarnach do samodzielnego mielenia. Jeżeli nie masz ochoty bawić się w mielenie ziaren przed parzeniem, w Wietnamie bez problemu znajdziesz świeżo mieloną kawę pakowaną hermetycznie. Polecam kupić kilka opakowań, bo naprawdę jest unikatowa, jeśli chodzi o smak, no i jak na robustę przystało, również moc. Bez problemu postawi Ciebie na nogi. Żeby wydobyć z robusty pełnię smaku, będąc w Wietnamie, dokup jeszcze za kilka złotych tradycyjny metalowy zaparzacz, który po wietnamsku nazywa się phin i jest to niewielkie naczynie, które stawiamy bezpośrednio na kubku czy filiżance, zasypujemy kawą i zalewamy gorącą wodą. W okolicach Sapa, czyli popularnego górskiego kurortu na północy Wietnamu, albo w dużych wietnamskich miastach takich jak Hanoi czy Saigon, możecie natknąć się na wzruszający widok. Kilkuletnie dzieci sprzedające pamiątki turystom. Nie kupujcie ich. To jest najgorsze, co możecie zrobić. Kupując pamiątki od dzieci, wyrządzacie więcej złego niż dobrego. Przede wszystkim dzieci w tym wieku powinny chodzić do szkoły, żeby się kształcić i mieć szansę na godne życie w wieku dorosłym. Po drugie, zarobione przez nie pieniądze nie przekładają się na poprawę ich sytuacji. Rodzice tych dzieci często sami nie pracują, ponieważ biznes z turystami jest na tyle dochodowy, że pozwala na utrzymanie całej rodziny. Dzieci zamiast do szkoły posyłane są w miejsca popularne wśród zachodnich turystów i tam właśnie oferują pamiątki na sprzedaż. Co zrobić? Bardzo prosta sprawa. Kup dowolną pamiątkę, ale od osoby dorosłej, a dzieciom pozwól być dziećmi. Mam gotowy scenariusz na kolejny odcinek, w którym omówię kilka złych pamiątek z Wietnamu, więc jeśli pod tym materiałem będzie 21 łapek, albo nie, jeżeli będzie tutaj 37 łapek w górę, to opublikuję kolejną część. A na dziś to już wszystko. Do usłyszenia!